Witam Was wszystkich. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o materiałach rysunkowych, których używam. Ponieważ jest tego dużo i są różne techniki, dzisiaj skupię się na takich najbardziej podstawowych, czyli będę mówił o ołówkach i odpowiednich papierach do tego. Jeśli chodzi o ołówki, to nie jestem w stanie polecić żadnej konkretnej firmy. Jestem w stanie powiedzieć Wam, z jakich do tej pory ołówków korzystałem. Na przykład to jest ołówek Staedtlera, ołówki Kochinera, ołówki Derwenta, ołówki Faber-Castella. To są dobre ołówki, dlatego że można sobie na nich sprawdzić dokładnie, jaka jest ich twardość. Jak najlepiej wybrać ołówek, który nam najbardziej odpowiada, bo one są troszeczkę różne. Dobrze jest po prostu kupić sobie kilka ołówków o jednej twardości, na przykład wybrać sobie 3B, bo to jest taki dosyć twardość uniwersalna, 3B ołówki różnych firm i po prostu narysować sobie kilka kresek jednym, drugim, trzecim ołówkiem, tak żeby porównać sobie, czego można się po każdym z nich spodziewać. Na przykład ołówki Derwenta są bardziej smoliste, dają bardzo ładną czerń. Ołówki Faber-Castella są trochę twardsze, więc bardziej przeszarzają i tak dalej. Można sobie to wszystko porównać, więc to wtedy po takim małym teście będzie można sobie znaleźć te, które nam najbardziej odpowiadają. Ja używam w tej chwili najczęściej ołówków Kochinera, ale tak naprawdę tylko dlatego, że są dostępne w najbliższym sklepie. Polecam kupić sobie ołówki od 2B do 5B, dlatego że 2B to jest ołówek dosyć już twardy, ale na tyle jeszcze miękki, że daje się tym zrobić fajny podrys, który się nie rozsmarowuje. 3B to jest taka uniwersalna twardość do rysowania takich rysunków linearnych i tworzenia podrysów, ale też już do podcieniowywania. A przy takich pracach, czy to większych, czy to wymagających głębszej czerni, stosuję ołówki o twardości 4B, 5B. Nie polecam kupować sobie ołówków większych, bo ołówkami typu 8B, 9B to już można całą pracę sobie bardzo łatwo zasmolić i na ogół taka kreska z tego ołówka wygląda dosyć nieciekawie, brudno. Natomiast ołówki twardsze H, 2H i tak dalej to są już praktycznie nie wiadomo po co. Nimi można sobie więcej zrobić krzywdy niż coś narysować. Poza ołówkami klasycznymi używam jeszcze takich ołówków automatycznych na wymienne wkłady. Te wkłady też są o różnych twardościach, tutaj akurat 2B i 4B. Tutaj z tyłu jest taki mało odkręcane coś i tym sobie też można łatwo kręcąc zatemperować taki ołówek, więc i to trzeba robić, dlatego że to łatwo o tym zapomnieć i on też, jeżeli się go nie temperuje, daje taką dosyć brudną kreskę, ale jak jest zatemperowane, no to jest o tyle dobry, można nim trochę szybciej rysować niż takimi klasycznymi ołówkami. Poza tym polecam jeszcze takie coś, to jest grafit, taki sam grafit bez żadnej obsadki drewnianej. On też występuje w różnych twardościach, tutaj akurat 4B. Dobry jest do cieniowania większych płaszczyzn, też jeśli zależy nam na tym, żeby zrobić coś trochę szybciej, to się może przydać, ale to też trzeba temperować, bo jak zawsze wszystko, jeżeli się nie temperuje, to po jakimś czasie da dosyć brudną i nieprzyjemną krechę. Poza tym ołówki bądź kredki, ołówki kolorowe bądź kredki. Tutaj akurat mam dwóch firm, Derwenta i firmy Stabilo. Takie akurat wpadły mi w ręce i nimi się posługiwałem. Tu jest ten minus, że akurat w tym przypadku nie było możliwości sprawdzenia, jakiej to jest twardości. Występują w jednej twardości, dlatego po prostu trzeba sobie też tak samo kupić kilka kredek różnych firm i posprawdzać, które nam najbardziej odpowiadają. Z mojego doświadczenia akurat wiem, że te były trochę bardziej smoliste, a te trochę bardziej suche i tymi mi się na przykład lepiej firmy Stabilo rysowało, ale to też jest kwestia właśnie indywidualnego podejścia, więc trzeba to sobie wszystko samemu przetestować. Co nam się jeszcze może przydać podczas rysowania? To jest na pewno klasyczna gumka, biała klasyczna gumka, która pewnie na całym świecie wygląda tak samo, więc tej gumki używamy do wycierania do białego papieru. Można sobie wykorzystać też nożyk, przyciąć tą gumkę tak, żeby stworzyć ostry kawałek i tym ostrym kawałkiem można wycierać sobie drobniejsze elementy, tak żeby nie rozsmarować całości. Ale zanim zaczniemy używać gumkę twardą do wycierania, bo nią można łatwo sobie wszystko zabrudzić, to polecam jeszcze wykorzystać taką gumkę. To jest gumka, tak zwana gumka chlebowa, to wygląda jak taka plastylinka. Wszyscy się tym bawią i wyklejają z tego różne głupoty. Wygląda to tak w sklepie. Później można to sobie ugniatać, rwać,
łączyć ze sobą i tak dalej. I to się różni od zwykłej gumki tym, że tym nie wycieramy tak jak gumką, tylko tym rolujemy w ten sposób. Czyli jeżeli mamy na przykład za mocny podrys, chcemy go sobie troszeczkę osłabić, to wystarczy całą pracę tak przerolować. Albo na przykład przyszarzyła nam się od nadgarstka, wtedy możemy też sobie tą pracę wyczyścić, a dopiero po tym, jak tą pracę sobie wyczyściliśmy z tych najbardziej smolistych brudów, to jeżeli chcemy jeszcze do białego wytrzeć, to wtedy przydaje nam się gumka taka twarda. Czego lepiej nie używać podczas rysowania, to jedno to jest takie ołówki, które ani nie mają napisanej tutaj swojej firmy, ani nie mają napisanej jej twardości. W zasadzie to mają tylko napisane logo, bo to są reklamówki. Więc to są tanie ołówki, one są dobre do zanotowania sobie czegokolwiek, ale to nie jest rzecz do rysowania takiego profesjonalnego. I raczej nie polecam do rysowania ołówków automatycznych, takich najcieńszych na te wkłady półmilimetrowe, dlatego że po prostu one owszem występują w różnych twardościach, ale ciężko nimi jest i tak modulować tą kreskę i tym bardziej do większych formatów to się nie sprawdzi, ale do rysunków technicznych się nadaje. Można eksperymentować oczywiście, chociaż ja bardziej polecam, jeśli już ołówki automatyczne, to te, o których wcześniej wspominałem, czyli te trochę grubsze. Jeśli chodzi o papiery do rysowania, to w przypadku rysunku ołówkiem tak naprawdę najbardziej istotny jest faktura tego papieru, czyli to, czy on powinien być gładki. Jak sobie weźmiemy do ręki, to będziemy mogli zrozumieć, o co chodzi, bo są papiery gładkie i są papiery fakturowane i są papiery śliskie, więc do ołówka jest nam potrzebny na pewno papier gładki, a nie śliski. Jeśli ktoś kojarzy te moje rysunki, gdzie tworzę szybko takie małe szkice, na przykład jakiś miecz czy krzesło, tego typu podobne rzeczy, ja to rysuję na po prostu zwykłych kartkach od drukarki. One mają dobrą fakturę, one są dosyć cienkie, mają małą gramaturę około 80, zaraz powiem o tej gramaturze, ale do tego formatu to się wystarczająco nadaje. Często też może się przydać, w zasadzie do większości rysunków, które tutaj robię, najbardziej przydaje mi się blok techniczny w formacie A3. Te bloki najczęściej z tyłu gdzieś mają wynotowane raz, że rozmiar, liczbę kartek, często też mają podaną gramaturę, więc gramatura, czyli waga papieru na metr kwadratowy, w tym przypadku około 170, do tego formatu A3 to jest ok, 80-100 do formatu A4 też w zupełności wystarczy. Jeżeli chcemy sobie pracę tworzyć na większym formacie, na przykład 100×70 lub 50×70, to już trzeba kupić sobie po prostu na pojedyncze arkusze i wtedy można ewentualnie te arkusze sobie jakoś tam docinać, doginać i tutaj gramaturę bym polecał od 200 przy formacie 50×70 do 250, nawet 300 przy formacie 100×70, ale to się przydaje, bo przy takiej dużej skali to po prostu ten papier by się zaraz falował, a poza tym jeżeli się dużo na tym pracuje, to papiery o takiej małej gramaturze o tyle się nadają do szkiców, że tutaj raczej się jakby nie eksploatuje za bardzo tego papieru, natomiast w momencie, kiedy już chcemy stworzyć dużą pracę i posiedzieć nad nią parę godzin, no to tam będzie troszeczkę zabawy z wycieraniem i wtedy taki grubszy papier po prostu więcej zniesie. Natomiast jeśli chodzi o papiery, których ja bym nie polecał do używania, to są papiery, po pierwsze, tak jak mówiłem, śliskie, te, które się bardziej, tutaj może to średnio widać, ale to trzeba po prostu wziąć do ręki i spróbować. Te, które są takie śliskie, że się aż troszeczkę odbija w nich wszystko, więc na tym po prostu ołówek się nie utrzyma. Papiery do akwareli, czy papiery czerpane są fajne. Jak będziemy mówili sobie o akwareli, to na pewno jeszcze trochę poświęcę im czasu, natomiast do ołówka one się o tyle nie nadają, że po prostu mają najczęściej jakąś większą lub mniejszą fakturę i po prostu ten ołówek wtedy na tym się słabo osadza. Są czasem jeszcze takie problemy, że mamy dostępny jakiś tam blok dobrej firmy, o dobrej gramaturze i jest nawet napisane, że to jest do ołówka i chciałoby się już kupić, a później patrzymy i też ma swoją fakturę, nie jest gładki, a tak naprawdę do ołówka to ten papier powinien być gładki, więc mimo tego, że czasem może być napisane i firma dobra, gramatura ok, ale papier mimo wszystko do tego się nie będzie nadawał. No dobrze, co jeszcze może nam się przydać do rysowania? Ja polecam wybrać się do jakiegoś marketu budowlanego, pójść sobie po prostu, wybrać taką dechę, czy to jest z jakiejś płyty pilśniowej, czy z jakiejś sklejki, dociąć ją sobie na wymiar, tam ci faceci docinają to według naszego upodobania, to jest akurat 35×50, czyli 1/4 takiej kartki 100×70,
do takiej dechy mogę ją sobie przypiąć taką żabką, więc tych żabek też sobie należałoby kilka kupić. No i wtedy można sobie kontrolować doskonale sytuację, obracać i wykorzystywać te wszystkie triki, o których mówiłem przy okazji rysowania linii prostych. Oczywiście w formatach większych też te dechy występują, można sobie kupić 50×70, to się też przydaje, czy do rysowania w planerze, czy do pracowni, jak najbardziej. To było na tyle, jeśli chodzi o ołówki i papiery do ołówków, a za jakiś czas powiem na pewno co nieco jeszcze o farbach, o akwarelach, o technikach mieszanych czy o cienkopisach. Zapraszam.